Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja znowu dzisiaj na podłodze, bo jakoś tak stwierdziłam, że jest mi tutaj najmilej z tymi moimi perfumkami, żeby Wam o nich opowiadać. Wiem, że też lubicie oglądać flakony, więc sobie pooglądacie w tym czasie, kiedy ja będę opowiadała Wam o irysie, bo dzisiaj o irysie, który ja noszę, który mi się podoba, opowiem, bo niestety nie każdy jest w moim guście. Ale to, co Wam dziś pokażę, to są zapachy przepiękne. Zapraszam. Na wstępie Wam tylko powiem, że irys to jest taka nuta, która jest dziwna. Trzeba zwracać uwagę dokładnie, co jest wypisane w nutach, czy chodzi o korzeń irysa, czy chodzi o kwiat irysa. Irys czasami nie oznacza nic, mimo że w nutach jest, a czasami oznacza bardzo, bardzo wiele. Ja chyba najbardziej nie mogłam się zrozumieć z irysem, z korzeniem irysa, z tym brzmieniem takim marchewkowym wielu zapachów, ale też ja zaczynam się zmieniać i ewoluować, w związku z tym też te zapachy inaczej zdecydowanie odbieram, a niektóre bardzo, bardzo lubię i bardzo mi się podobają. Ktoś może powiedzieć, że dzięki mainstreamowi, ja mówię, że przez mainstream, myślałam, że irys jest taką nutą, która jedyne co robi dla zapachu, to dodaje pudrowości. I takim zapachem, który ja zawsze bardzo lubiłam i perfumetkę jego mam, więc już nie przynosiłam tej perfumetki, bo to nic nie zmieni. La Vie Belle oczywiście, podstawowa wersja EDP. Natomiast i on mnie trochę skrzywił, ten zapach tak naprawdę, bo no, spodziewałam się, że jeżeli jest irys dodawany, czy czasami fiołek, to tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać tę pudrowość. Wcale niekoniecznie, bo jeżeli mamy już napisany korzeń irysa, to szybciej będzie odbierany ten zapach jako drzewny niż kwiatowy. No a to jest jednak zdecydowana różnica. A jeżeli dodatkowo ten korzeń irysa w tym zapachu wybrzmiewa marchewkowo, no to ktoś musi lubić zapach marchewki. Ja chyba do tego grona się nie zaliczam. W każdym razie zacznijmy ten przegląd, bo wzięłam tu kilka zapaszków i zacznę może od takiej perfumetki, która mi się kończy, a mianowicie Frédéric Malle. Zapach oczywiście Masque Ravageur, ale ja tak patrzę, kto go stworzył. Royssel. Maurice Royssel. To jest zapach, który ja uwielbiam. I on tak naprawdę, ta jego drzewność, to co w nim czujemy, ta jego moc, to cały wydźwięk tego zapachu tak naprawdę zawdzięczamy irysowi właśnie, który się w tym zapachu znajduje. Dlatego, że on powoduje taką, nie chciałabym tego nazwać migdałowością, natomiast migdał ma pewną kremowość i zapach drzewny z automatu staje się zapachem drzewnym kremowym, takim bardziej, też w pewnych momentach cierpkim i gorzkawym. Ten zapach jest przepiękny. Jeżeli mnie długo oglądacie, to wiecie, że ja po prostu kocham ten zapach i nawet zawsze tęsknię za nim jesienią. To jest pierwszy zapach, po który sięgam i który pragnę wyjąć właśnie, żeby tym pachnieć. A o tym, że tu jest korzeń irysa, tak naprawdę dowiedziałam się stosunkowo niedawno. Ja nie lubię sprawdzać nut, ale przy pewnych projektach i przygotowywaniu się do pewnych filmów, rzeczy, a przede wszystkim robieniu też opisów, opisów do sklepu zapachów, zostaje mi coś tam w głowie. Także to było moje zaskoczenie, ale to był taki pierwszy zapach,
z takim irysem, który tak bardzo mi się podobał i który ma brzmienie typowo jesienne. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że irys ten właśnie nie kwiatowy, nie taki pudrowy, dla mnie brzmi bardziej jesiennie. Są to mocniejsze, bardziej zawiesiste i gęste zapachy. I o takich zawiesistych i gęstych zapachach też Wam powiem, opowiadając Wam o Francesce Bianchi. Ponieważ od Franceski mam dwa zapachy z korzeniem irysa. Na pierwszy rzut idzie The Lover's Tale. Ja wiem, że niektórzy z Was myślą, że chyba jestem wariatką, że mi się ten zapach podoba. Wiem, że nie każdy jest w stanie przebrnąć przez tak silną woń, ale jeżeli już ktoś złapie miłość z tym zapachem, to jest bardzo komfortowy zapach. Po prostu czasami trzeba do niego czasu, a czasami trzeba zrozumienia, a czasami nie da się tu zbudować żadnego uczucia i miłości. Ale tu jest ewidentny wydźwięk irysa, dlatego że on na początku jest bardzo dymny i ta dymność trochę czasu trwa i na przykład mnie ujmuje ten moment, kiedy on jest taki dymny. Ja uwielbiam ten czas, podobnie mój mąż, ale kiedy on się ułoży i robi się bardziej skórzany, ta jego skórzaność jest niezaprzeczalna, ale ta skórzaność w moim odbiorze to jest taka stara skóra. I ten efekt takiej starej skóry właśnie, nie nowej, nie świeżutkiej, nie nowoczesnej, starego skórzanego mebla, powoduje ten irys, ten korzeń irysa, który tu się znajduje. On powoduje ten odbiór, że ta skóra jest taka twarda, taka stara, zużyta, pognieciona, pomarszczona, przebarwiona. To po prostu czuć w tym zapachu. Uwielbiam. A drugi zapach z irysem od Franceski Bianchi to jest oczywiście Sticky Fingers. No, trochę jesteście jego ciekawi, bo już trochę go poszło. To jest zapach, który ktoś... jedni piszą na fragrantice gourmandowy, słodki. Inni, co tu jest słodkiego? Przecież tu nie ma nic słodkiego. Jest jakaś słodycz. Nie mogę powiedzieć, że tu nie ma żadnej słodyczy. Ale jest tu ten irys znowu w tej postaci migdałowej. Mogę to roboczo tak nazwać, bo dla mnie po prostu ta aksamitność, takie mleczność, taka gładkość pochodzi właśnie, ja ją bym nazwała migdałowością, ale to pochodzi właśnie z tego irysa, który tu się znajduje. Zapach niewymownie ciekawy i pięknie się noszący. Wydaje mi się jednak, że nie do przejścia latem. Go używałam w trochę chłodniejsze dni. Trochę chłodniejsze to mam na myśli 17 stopni. Nie, to nie było dobre połączenie. On się też dziwnie wtedy układa. Jest taki nieprzystępny. Robi też rezerwę między Wami a innymi ludźmi. Nie da się ukryć, on jest wyczuwalny silnie. I mimo, że dacie go krople, to i tak przyjmuje całe otoczenie i pomieszczenie, więc trzeba z tymi zapachami od Franceski zdecydowanie uważać. Moim zdaniem zimowy must have. Moja stara miłość, ale nie zardzewiała, ani też nie przestała nią być. Mimo, że nie mam kiedy po niego sięgać, bo mając tyle zapachów, ciężko jest, żeby używać wszystkiego. Ale Bois d'Argent to jest po prostu zapach irysowy, ale przede wszystkim drzewny. Co daje tu irys? Moim zdaniem trochę pudrowość, trochę zadziora temu zapachowi, ponieważ to jest tak przepięknie układający się zapach. Ja Wam kiedyś mówiłam, on był w mojej topce, był must have'em. To był zapach, w ogóle odkrycie z próbki, w którym tak kompletnie się zakochałam. Ta miłość nie minęła, słuchajcie, po prostu moja miłość rośnie do coraz większej liczby zapachów,
ale to nie jest tak, że znika. Do niektórych znika i niektóre po prostu zaczynam sprzedawać, bo nie czuję już tego flow. Nie mogę powiedzieć tego temu zapachowi. Jeżeli ktoś szuka zapachu drzewnego z irysem, którego będzie czuć, ale też da tę pudrowość, oprócz tego da wydźwięk trochę zapachowi, to jest coś dla niego. Ten zapach wiele osób może powiedzieć, że skręca w męską stronę. Dla mnie typowy unisex, w nic nie skręca. Każdy będzie się czuł w nim super. Też trochę już go sprzedałam, bo nie, ja tego tyle nie zużyłam. Zapach moim zdaniem wart uwagi, wart tego, żeby o nim mówić. Za mało się o nim mówi, a jest to coś zachwycającego. Teraz coś bardzo taniego, coś turbo przystępnego cenowo i coś, co mnie również niejako zaskoczyło, a mianowicie Karl Lagerfeld Fleur d'Iris. No to jest, słuchajcie, propozycja irysa, który jest dziewczęcy, lekki, miły, natomiast nie do końca pudrowy. To jest irys kwiatowy, ale tu nie ma takiej pudrowości, którą kojarzycie, która może być uzyskana przez irys. Dla mnie to jest po prostu kwiatowy zapach, irysowy, kwiatowy, lekki, przyjemny, zwiewny, letni zapach. Cudowny. Niedawny zakup. Testowałam z próbki. Santal Austral. Słuchajcie, no ten zapach irysem stoi, ale tak turbo pięknym, tak nieziemsko, baza jest drzewna, ale ten irys robi cały zapach, bo bez dwóch zdań zapach irysowy jest. Jest tak cudownie stworzony, że jak się go nosi, to ma się wrażenie, jakby irys był najpiękniejszym, najpiękniej pachnącym kwiatem na planecie. A przecież tak nie jest, bo jest nią róża. Ale tu jest coś strasznie, słuchajcie, nęcącego. Ja bym nazwała ten zapach jako coś intrygująco sensualnego wręcz. Wytwór jest czymś po prostu przepięknym. To trzeba poznać, żeby zrozumieć. I ostatni to jest King of the King. Tak, to jest zapach the best of the best. To jest zapach, który był marzeniem Gosi, ale weszłam, słuchajcie, na grupę i się okazał marzeniem wielu osób. A mianowicie Penhaligon's The Omniscient Mr. Thompson. No kurczę, muszę Wam powiedzieć, że czegoś takiego to ja dawno nie czułam. Prowodyrem całego zapachu jest irys. Irys, który jest właśnie taki migdałowy, jak ja to mówię. Bo on jest taki gładki, ale też z taką, jakby z tą skórką cierpką taką. Czuć tę cierpkość. W pierwszej sekundzie temu irysowi towarzyszą jakieś owoce, jakby jakaś słodkość owocowa. Natomiast ona zaraz znika z tym, że ciągle coś gra w tyle. Coś gra drugie skrzypce, coś, co powoduje, że ten zapach jest turbo wytworny, jedyny w swoim rodzaju. To jest taki zapach, słuchajcie, który jak wąchacie, to sobie myślicie nieosiągalne, chciałbym osiągnąć. To jest zapach, który myślę, że wiele fanów irysa będzie chciało mieć. To jest zapach, o którym też nie można przestać myśleć. I zapach, który ma kilka twarzy, który się zmienia. Irys jest cały czas,
ale się zmienia, dochodzą różne nuty, cały czas coś w tle gra, drugie skrzypce, akompaniuje temu irysowi, przez co zapach jest bardzo ciekawy. Naprawdę niesamowity jest ten zapach. I to by były moje wszystkie irysowe opowieści. Wszystko, co z irysem posiadam. I to jest coś, co akceptuję. A nie wszystkie zapachy takie są. I jednak niektóre bardzo mnie drażnią tym swoim marchewkowym wydźwiękiem. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się fajnie ze mną bawiliście. I proszę Was, napiszcie w komentarzu Wasze ukochane irysowe zapachy. Bardzo jestem ciekawa. Do następnego, kochani. Buziaczki! Pa!